Sponsorem tego odcinka nadal nie jest nikt. Proszę to zmienić. Witam was bardzo serdecznie, kochane dzidzie. Mówię wam dobry wieczór, dobre rano, ahoj i wszystkie inne możliwe powitania, ponieważ znowu zapomniałem, że jestem w YouTube, a oglądacie to kiedy chcecie, a nie wtedy, kiedy puściłam to w telewizor. Witam was w moim nowym formacie. Ten format nazywa się Grillowanko. No i tu leci czołówka. I ona już. Grillowanko. To jest nowy format, no. No, bardzo dobrze. To była czołówka. Mam nadzieję, że nie obraziłam nikogo, ponieważ grillowane były warzywka. A o czym jest grillowanie? Grillowanie to jest program polityczny, ponieważ wiem, że część z was lubi moje polityczne wtręty, a część ich nie znosi. Dlatego postanowiłam zrobić krótki program wyłącznie o polityce, więc... No, moi kochani wprawni widzowie, zobaczycie, że tutaj coś z tą buzią, oprócz tego, że ona wygląda w ten sposób, no to coś się dzieje. Tutaj na tych oczkach jakaś jest sytuacja. A że to jest krótki program, to historię tego fakapiczku zdradzę Państwu w następnej prasówce, która już niebawem zaraz montuję. Zapraszam, kto jest grillowany? Sprawdzam sobie w internecie. Oczywiście, Monika Pawłowska. Czytam na stronie faktów.pl. Była wiosna Roberta Biedronia, później porozumienie Jarosława Gowina, a w końcu PiS Jarosława Kaczyńskiego. Karierę polityczną Monika Pawłowska będzie kontynuowała jako posłanka niezrzeszona. Objęła mandat po Mariuszu Kamińskim, ale politycy PiS nie przyjęli tego z entuzjazmem. No nic dziwnego, pani sobie podróżowała jak... A mogę tak powiedzieć? Chyba nie mogę. Podróżowała sobie jakby miała bilety za darmo między wszystkimi możliwymi partiami, uczestniczyła również w strajku kobiet, a w tym momencie zajmie miejsce Mariusza Kamińskiego w Sejmie, o czym politycy PiS mówią, że jest dodatkową posłanką, ponieważ pan Mariusz Kamiński, jak dobrze wiemy, nie jest posłem, ale PiS twierdzi, że jest. Dlatego pani, sprawdzam sobie, Monika Pawłowska zajmie jego miejsce i mówi, że chciałaby wstąpić do klubu parlamentarnego PiS, a wszyscy mówią, że zostanie wyjebana całkiem z PiS-u, ponieważ prezes Kaczyński powiedział, że nikt nie może przyjąć tego mandatu, ponieważ należy on się panu Wąsikowi. Oczywiście, że się kurwa nie należy. No ale oni mówią swoje, no co poradzisz, no są najmądrzejsi. Na czym polega grillowanko, drodzy państwo? Jest to termin określający sytuację polityczno-medialną, w której osoba publiczna, zazwyczaj osoba polityczna, jest osobą na tapecie wszystkich możliwych mediów, od prawa do lewa, przez środek i z powrotem. Przerwa, cięcie na przełknięcie śliny. Dobrze, że zrobiłam przerwę w moim potoku słów i myśli, dlatego że produkcja szybko poprawiła mnie, że za Kamińskiego, nie za Wąsika. Oni są tak blisko ze sobą, jak ja nigdy nie byłam z nikim, dlatego mi się po prostu pomyliło. Poszła na fotel Kamińskiego, co nie spodobało się Kaczyńskiemu, który powiedział, że no ona po prostu zostanie stamtąd wykluczona. Zapraszam serdecznie do fragmentów materiałów prasowych, których nie przygotowałam przed tą prasówką. Przepraszam. Przed programem Grillowanko. Dlatego materiał, o którym nie mam zielonego pojęcia, wyświetla się dla Państwa tutaj. 461 mandat nie istnieje. Obejmuje mandat nieistniejący wbrew wcześniejszym zapowiedziom. Niech się wstydzi. Czy minister Czarnek powinien mi mówić na temat wstydu cokolwiek? Nie wydaje mi się. Czuję się członkiem Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście. Kto raz zdradził, ten zdradzi po raz kolejny. Posłanka Pawłowska reprezentuje dokładnie ten sam system wartości, który dominuje w PiS-ie, czyli brak wartości. To nie są wartości, to nie jest program, to jest po prostu chęć bycia posłem i to jest dla niej alternatywa na następne 4 lata. Pawłowska z niewiadomych powodów niesłychanie się pospieszyła. Dlaczego? Nie wiem. No i to był materiał potwierdzający moje słowa, a czasem i przeczący, ponieważ inni dziennikarze się nie pomylili, ale ja jestem własną, prywatną dziennikarką na usługach tylko swoich, nie niemieckich, islandzkich ewentualnie. Zaprezentowałam Państwu to grillowanko z błędem, a co tam?
Następna osoba grillowana to, drodzy Państwo, czytam sobie, Janusz Wojciechowski. Jak czytam nagłówek tvnfakty.pl, PiS nie poradziło sobie z problemami rolnictwa pod koniec swoich rządów, ale teraz Jarosław Kaczyński spróbuje się wyprowadzić na fali... On się spróbuje wypromować, nie wyprowadzić. Ja bym bardzo chciała, żeby on się wyprowadził z tego kraju. Na razie spróbuje się wypromować, co wcale mu nie idzie, czego dowiemy się już za chwilę. Na fali rolniczych protestów atakuje on Zielony Ład, który komisarz do spraw rolnictwa Janusz właśnie Wojciechowski na swoim urzędzie z nadania rządów PiS nazwał swego czasu programem PiSu. Szybciutko Państwa briefuję. I prawa, i lewa, i centro, i ci w Sejmie, i poza, i zainteresowani, i nie, grillują pana Janusza Wojciechowskiego jak faszerowaną cukinię, gdyż po prostu zwyczajnie koleś jest cudownie podatny na tego typu sytuacje. To on z ramienia PiSu w Radzie Europejskiej głosował, przepychał i robił wszechno, żeby Zielony Ład przeszedł. Nawet chwalił to wielkim spotem i tak dalej. PiS się zachwycał, Kyrie eleison, jakaż to nie jest cudowna persona. Po czym się okazało, że gówno z tego wyszło, rolnicy się wzięli, wkurwili. Jest to fantastyczne gównisko zostawione przez poprzednie rządy obecnym rządom, z którym te rządy muszą sobie poradzić i mają z tym olbrzymi problem, co jest świetnie na rękę i rządom pro-PO-koalicyjnym i w zasadzie wszystkim oprócz Prawa i Sprawiedliwości i pana niedoszłego dyktatora Kaczafiego, gdzie po prostu zwyczajnie pan Janusz był z PiSu i powiedział, że fajnie, teraz jest z PiSu, a PiS nie rządzi, jest niefajnie, wszystko zwalają na niego, on jeździ do rolników i mówi, że wszystko fajnie, a nie fajnie, no i wszyscy go grillują, ponieważ tak naprawdę to jest jego wina, więc to się wszystkim opłaca. Za chwilkę tutaj materiał o tym, co powiedział Kaczafi, niedoszły, przypominam, dyktator, upadły człowiek, którego już wyprowadziłam z kraju zawczasu, powiedział, że on do niego zadzwoni i on go odwoła. Tutaj jest materiał. Ja sądzę, że pan komisarz, i dzisiaj go będę telefonicznie, bo nie mogę inaczej, prosił o to, no powinien zakończyć swoją misję. To jest wyłącznie jego decyzja, ale ze względu na te bardzo niefortunne wypowiedzi powinien tą swoją misję zakończyć. Jest człowiek w Europie, który zjednoczył wszystkich rolników europejskich i polskich przeciwko reformie, którą zaproponował. To Janusz Wojciechowski. Do dymisji. Ja mówiłem o tym już przynajmniej 2 tygodnie temu. Gdyby miał honor, to by się podał do dymisji, tak uważam. Gówno, nie odwołał! Facet się na nich wypiął, jest fantastycznym, cudownym gwoździem do trumny PiSu. Ups, rzetelne dziennikarstwo poszło się jebać, ponieważ zrobiłam publicystykę, a tutaj mogłam pozwolić sobie na opinię. Mam nadzieję, że podobał wam się ten format i dowiedzieliście się o tym, kto jest grillowany i podczas lunch breaku w swoim korpo będziecie mogli o tym porozmawiać. Zapraszam was do subskrybowania, lajkowania, dzwoneczkowania, odpowiadania w komentarzach, kogo jeszcze zgrillować. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Nazywam się Bawunia, to jest Bawi TV w internecie. Pa!